Cześć, jak zawsze, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie, jakie są podstawowe symptomy zakwaszenia organizmu. Wiemy już, że zakwaszenie jest to zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie na rzecz czynnika kwasowego, powodujące zakłócenia metabolizmu, przede wszystkim jego spowolnienia, a w rezultacie tycia. Jest ono jedną z głównych przyczyn powstawania chorób, sprzyja rozwojowi drożdży, a więc na przykład grzybice, dysfunkcyjnych bakterii, wirusów, pasożytów oraz nowotworów. Mówiłem poprzednio, że nowotwory bazują na zakwaszeniu i na niedotlenieniu. Zresztą nie jest to moje odkrycie, tylko odkrycie doktora Otto Warburga, jeszcze odkrycie sprzed II wojny światowej. Prawie wszystkie choroby zwyrodnieniowe, przewlekłe, biorą swój początek z zakwaszenia organizmu i jego niedotlenienia. Tak jak powiedziałem. Obie te przyczyny mają swój udział w niemal wszystkich chorobach przewlekłych. Albo wyzwalając objawy, albo będąc efektem uszkodzenia komórek. Głównym winowajcą jest tu kwas moczowy, trucizna, którą za wszelką cenę należy usunąć z organizmu. Oczywiście nasz ustrój neutralizuje go do pewnego momentu, ale i tak płaci za to wysoką cenę. Co się dzieje bowiem? Zmniejsza się szybkość przemian metabolicznych, ponieważ duża część składników mineralnych i witamin jest zaangażowana w proces neutralizacji kwasu. I prowadzi to do powstawania ubytków tych niezbędnych substancji w organizmie i naruszenia gospodarki cukrowej. I następstwem, proszę Państwa, stają się zaburzenia przemiany tłuszczów, co prowadzi do tłuszczenia ciała i pojawienia się cukrzycy przy jednoczesnej znacznej nadwadze. Kwas moczowy poprzez bezpośredni kontakt z krwią oddziałuje trująco na mózg i pozostałe ośrodki układu nerwowego. A co się pojawia? Pojawiają się bóle głowy, migreny, pojawia się podwyższone ciśnienie krwi, bezsenność, neurastenia. Ich wspólną przyczyną jest zazwyczaj toksyczne działanie kwasu moczowego. Wzrost poziomu kwasu moczowego powodują również zasady purynowe zawarte w nasionach, np. fasoli i grochu. Można temu zapobiec mocząc nasiona przez całą noc w wodzie. Do przygotowania np. zupy należy oczywiście użyć świeżej wody. I to robiły nasze mamy, nasze babcie. One wiedziały z doświadczenia, że tak należy robić. Nie wiedząc nawet dokładnie dlaczego, ale to robiły. Pierwszymi symptomami zakwaszenia, proszę Państwa, organizmu są duży brzuch, obfita tkanka tłuszczowa, baryłkowaty kształt tułowia, cienkie nogi, sztywność stawów, w tym kręgosłupa i pojawiają się wówczas bóle, mało elastyczna wiotka skóra, podpuchnięte oczy, zwiastujące kłopoty z nerkami, przewlekłe bóle niewiadomego pochodzenia, syndrom stałego zmęczenia, co tam jeszcze, zły stan zębów, włosów, cery, paznokci, pękające pięty na przykład, jeżeli mówimy o skórze, ogólna nerwowość, ciemne kręgi pod oczami, nudności, bóle stawów, niestrawność, stany zapalne skóry, wypryski, krosty, trądzik, częste, proszę Państwa, infekcje, mroczki przed oczami, gorzki lub kwaśny smak w ustach, obłożony język, osłabienie fizyczne, ociężałość, uderzenia krwi do głowy, nieprzyjemna woń ciała, wzdęcia, świąt, wypadanie włosów, zgaga. Chroniczne, proszę Państwa, zakwaszenie powoduje zmiany w zachowaniu się ludzi. Wystarczy tylko spojrzeć na minę takiego człowieka, a już od razu mamy chęć zapytać go: coś ty taki kwaśny, octu napiłeś się? Niemcy mają podobne powiedzenie: den ist aber sauer, ten to dopiero jest kwaśny. I dzisiaj jest już 80 do 90 ludzi na 100 jest, proszę Państwa, zakwaszonych. Aż chciałoby się zapytać: jesteś taki kwaśny, bo jesteś chory? Czy jesteś taki chory, bo jesteś kwaśny? Dokładnie piszę o tych wszystkich sprawach w mojej książce Czego możesz jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Znajdziecie Państwo tam informacje dotyczące tego, w jaki sposób zakwaszenie objawia się także w poszczególnych układach organizmu, a więc w układzie pokarmowym, mięśniach, stawach, w układzie metabolicznym, układzie sercowo-naczyniowym, tkankach peryferyjnych, a więc skórze, włosach, zębach, paznokciach, w układzie rozrodczym itd. Zakwaszenie, proszę Państwa, jest także podstawową przyczyną kilkudziesięciu rodzajów nowotworów. Jeszcze raz przypomnijmy, bazujących właśnie na zakwaszeniu i na niedotlenieniu. Do zobaczenia.